Dzień dobry na lotnisku w Katowicach. Rozpoczynamy nową podróż. Wszystko Wam wyjaśnię już po przylocie na miejsce. Zapraszam na nową serię i nowy odcinek. Różnica w silnikach, jak się lata tymi liniami niskobudżetowymi, to popatrzcie jaka dziura. Jać. Ogromne. Siadamy i lecimy. No i słuchajcie, witam na Fukuoku. Taka fajna sytuacja. O, proszę, zaczepił mnie mój widz, mówi: ty Jociecko Gość jest z samolotu. z samolotu go zną i mi mówi: gdzieś ty był, byłeś tam. Ja mówię: no nie. Teraz my się właśnie zgodali. Wybaczcie, że mówię gwarą, ale chłop ze Śląska, więc jo ze Śląska, to se tak opowiadamy, nie? Gościu dobrze grał i fajne filmy robi. Polecajcie. Bardzo dziękuję, miłego wypoczynku Bajo. Wam życzę. Bajo. Ja znowu na Fukuoku, ja Wam zaraz wytłumaczę dlaczego, co i jak. Fukuok dlatego, że moja rodzina chciała również zobaczyć Azję Południowo-Wschodnią. No i tak połączę ten wyjazd rodzinny wraz z turem po Azji Południowo-Wschodniej. Serdecznie Was zapraszam. To będzie, wydaje mi się, dosyć długa seria. Mamy do zobaczenia 4 kraje. Tak mi się wydaje. To wiecie, jak to u mnie jest. Bilety nie są kupione. Jest tylko zarys planu. A jak to będzie wyglądać, no to się przekonacie. Co Wam mogę już zdradzić, to czekajcie na materiały z Filipin, z może Malezja wejdzie, Indonezja, no i spróbuję Wam również coś nagrać z Singapuru. A czy jeszcze coś się w międzyczasie wydarzy? To nie jest zreżyserowane, także zapraszam na całą serię. Coś ten basen trochę brudny, nie? Wczoraj jak przyjechaliśmy, załączyli tę pompę, że niby to oczyści, no chyba nie oczyścił. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do farmy pereł. Zobaczymy jakieś tam świecidełka dla dziewczyn. Mam nadzieję, będzie to miłe dla oka. The smallest oyster in the Akoya. They are captured from 2 years to 3 years. The second one is the Tahiti. They give us black pearl and they are captured from 3 years to 5 years. And the last one is Maxima, which is the biggest oyster on our farm, and they are captured from 3 years to 5 years too. The color of the pearl is natural. It depends on the color of the shell. For example, the color of the shell is yellow. Let's create yellow pearl. Okay, and now we will open the oyster for you see. This is the Akoya 2 years old. When you open the oyster, sometimes it's have pearl, sometimes it doesn't. Only 50 to 50% have pearl. Będziemy mieli szczęście. Wow. You can touch. Ale perła. Sami widzieliście, że było to wyciągnięte prosto z tego czegoś.
O, i taka malutka. 2 years, yeah? 2 year, 2 2 years. 2 year. Okej. Dwuletnia. And now I will show you how to take real part and fake part. Okay. Chcesz dotknąć? Okay. We rip two balls together. If it has white powder, it's in the real pearl, and no powder, it's in the fake pearl. Okej. Yeah, no powder is fake. It's white powder is real. After a long time in the ocean and apartment 100 meters, they became fossilized. The shape and color are natural. You can touch it. From the fossil, you can touch. Jeśli chcecie zrobić pamiątkę, to tutaj na pewno coś znajdziecie za różne pieniądze. I za 1 200 000 dongów, jeśli chodzi o perłę, ale może być za 400 000 dongów, to już jest szlifowane z muszli. A caceńka tu są przeróżne. Ja Wam kilka ujęć zrobię, co tu można ciekawego kupić. A może pierścionek z perłą? Napiszcie mi, czy to jest w modzie, perły, czy niekoniecznie. Ale nie wszystko jest za 1 000 000 monet. Wróć, tutaj jest za 1 000 000 monet. Ale to jest wszystko do zniesienia, bo jeżeli macie za 1 200 000 dongów, kolczyki, spokojnie chłopaki i dziewczyny, stać Was na to. Uwierzcie. Farmy pereł, jak wyjdziecie, możecie od strony morza sobie zrobić taką fotkę na podejściku, ale zrobimy teraz cyk. No właśnie. Może wyrzuca to, co człowiek do niego wrzucił. Nie ma innej opcji. Jak dojść do tego zaplecza farmy pereł przy morzu? No trzeba przejść przez taki resort. Ważna informacja jeszcze, ta farma pereł jest za darmo. Dostajecie taką plakietkę i sobie chodzicie, oglądacie, no i oni by chcieli, żebyście zapewne coś kupili, jakąś perłę. Taką maszyną robią coś takiego. To jest pewnie nagrzewnica i cyk, taki znak, lub też o taki. Tu jest biuro. Jak biznes kręci się tutaj? Ok. O tak właśnie. Yeah, beautiful. Tu jest biuro, tu się robi. Tu się robi. O, i tutaj pakują do skrzyni. No, pani jeszcze coś pokaże? O, taki jest. Crown Plaza. Phuket. O, a tu jeszcze co innego. Jeżeli byście chcieli kupić w Europie, niestety nie ma takiej szansy. Proszę, jeszcze takie. Istanbul.
Na cały Fukuok pani tutaj robi dystrybucję. Poza Fukuok niestety nie. Ale jak widzicie, to jest firma, tu się robi z tymi kokosami. Proszę bardzo. Waga, biuro. A tak one wyglądają. A, i czym on to robi? Zobaczcie, kątóweczką. Cyk, szlifuje je. Możesz sobie zażyczyć, ale gdzieś szlifują. O, taką opcję z mięskiem. O, cyk i można zjeść. Tu się myją kokosy, żeby nie były brudne, wiadomo, od jakiejś gliny, błota. Ja nie wiem, jak oni to zrywają, jak to ścinają, ale tych kokosów ogólnie jest tutaj trochę jest. O, powiem tak. 20 000 dongów za jednego kokosa, w tym macie również odcięcie, łyżeczkę, zjedzenie tego mięska w środku, jeżeli oczywiście w czymś takim gustujecie. Tą dróżką jechałem, była coraz węższa, aż doszło do takiego chodnika betonowego, takiej drużynki i prowadzi. Myślałem, że to jest opuszczone, ale ten mężczyzna tam mieszka. No i wjechałem mu na taras. No poszedłem zapytać, słuchajcie, myślałem, że mnie wygoni. Czy mogę tutaj zostawić skuter? On się uśmiechnął, mówi, nie ma problemu, okej. Na dziką plażę przyjechałem. Chcę wam też takie smaczki pokazać. Powiem wam, plaża jak z obrazka. Znaczy się w tej części, bo w tej części już niekoniecznie. Ja myślę, że wiele nie trzeba, żeby to uprzątnąć, żeby zrobić taki porządek. No bo dlaczego tu jest tak? No bo nie ma żadnego resortu, nie? Palmy są, wszystko jest, piasek jest, ale nie ma resortu, więc nie ma kto o to dbać. Gdyby was korciło zobaczyć, co się znajduje po drugiej stronie wyspy, czyli po wschodniej części Fukuoku, to ja wam pokażę, byście nie musieli tracić czasu, jakie są plaże tutaj. Różne rzeczy widziałem, różne plaże, ale to nie mieści się w głowie. Znajdujemy się teraz w świątyni Ho Quoc na wyspie Fukuok. To jedno z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miejsc duchowych w całym Wietnamie. Świątynia została zbudowana w 2012 roku, ale mimo swojej nowości zachwyca tradycyjną architekturą i spokojem. Położona na wzgórzu z widokiem na morze, oferuje niesamowite krajobrazy i atmosferę sprzyjającą wyciszeniu. To miejsce, w którym można zatrzymać się na chwilę refleksji i poczuć ducha wietnamskiej kultury. Dziękuję, że jesteście ze mną i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!